Wyobraź sobie, budzisz się rano, robisz kawę, wszystko normalnie wygląda. Odpalasz telefon, wchodzisz na wykresy i nagle czujesz, że coś się zmieniło. Bitcoin już nie spada, złoto nie panikuje, rynek nie krzyczy, ale zaczyna oddychać. To nie jest moment, w którym zobaczysz w wiadomościach. To nie jest moment, o którym powiedzą ci znajomi. To jest moment, który widzą tylko ci, którzy patrzą wcześniej. Kapitał zaczyna wracać. Powoli, spokojnie, bez hałasu. I właśnie w takich momentach buduje się największe pieniądze. Spójrz na Bitcoina spokojnie, bez emocji. Mieliśmy szczyt w okolicach 98 tysięcy, a potem mocny spadek do około 60 tysięcy. I teraz najważniejsze, rynek nie leci dalej w dół, on się zatrzymał. Zamiast chaosu widzisz strukturę, zamiast paniki widzisz konsolidację. Bitcoin buduje bazę. To jest moment, którego większość ludzi nie rozumie, bo to nie wygląda spektakularnie, to nie wygląda jak rakieta, ale właśnie tutaj zaczyna się trend. Cena zaczyna robić wyższe dołki, wraca powyżej kluczowych poziomów, dochodzi z powrotem w okolice 73 tysięcy. To nie jest przypadek, to jest kapitał, który wraca do gry. Duzi gracze nie kupują na szczytach, oni kupują wtedy, kiedy rynek się uspokaja. I dokładnie to widzisz teraz. Teraz złoto. Złoto zachowało się inaczej, bardziej spokojnie, bardziej dojrzałe. Z okolic 5600 zeszło do około 4100 i wielu ludzi pomyślało, że to koniec. Ale złoto nie panikuje, złoto nie reaguje emocjonalnie, złoto robi swoje. Po spadku zaczyna budować wyższe poziomy, wraca powyżej 4500 i teraz testuje okolice 4700. To jest klasyczny ruch zdrowego rynku. Korekta, stabilizacja, powrót. To nie wygląda jak słabość, to wygląda jak siła, która zbiera energię. Złoto nie potrzebuje hype'u, ono potrzebuje czasu i dokładnie teraz to się dzieje. Najważniejsze pytanie nie brzmi co rośnie, najważniejsze pytanie brzmi gdzie płynie kapitał, bo kapitał nigdy nie znika, on tylko się przemieszcza. Kiedy robi się niepewnie, kapitał ucieka z ryzyka. Kiedy pojawia się stabilizacja, kapitał wraca do jakości. I teraz widzisz dokładnie ten moment. Kapitał przestał panikować, zatrzymał się i zaczyna wybierać. Złoto dostaje uwagę, Bitcoin wraca do gry, a to oznacza jedno: duzi gracze nie uciekają z rynku, oni zmieniają pozycję i robią to wcześniej niż reszta. Większość ludzi myśli zero-jedynkowo, albo Bitcoin, albo złoto, ale rynek nie działa w ten sposób. Bitcoin to energia wzrostu, to technologia, to przyszłość, to potencjał. Złoto to stabilność, to historia, to bezpieczeństwo, to fundament. Kiedy łączysz te dwa światy, przestajesz grać jedną kartą, zaczynasz budować system. Bitcoin daje ci możliwość wzrostu, złoto daje ci odporność i razem tworzą coś, czego nie ma większość ludzi: równowagę. I tu wchodzi coś, co zmienia sposób myślenia. Portfel 33, 1/3 Bitcoin, 1/3 złoto, 1/3 gotówka. To nie jest przypadek, to jest strategia, bo rynek nigdy nie jest pewny, ale ty możesz być przygotowany. Kiedy Bitcoin rośnie, twoja część pracuje. Kiedy złoto trzyma wartość, twoja część chroni. Kiedy pojawia się okazja, twoja gotówka daje ci ruch. To jest balans między agresją a bezpieczeństwem. To jest system, który działa niezależnie od scenariusza. I właśnie w takich momentach jak teraz, portfel 33 pokazuje swoją siłę. Problem większości ludzi nie polega na braku wiedzy. Problem polega na emocjach.
Kiedy rynek rośnie, wchodzą za późno. Kiedy rynek spada, uciekają za wcześnie. Teraz jesteśmy w momencie, który jest najtrudniejszy psychologicznie, bo nic nie jest oczywiste. Nie ma euforii, nie ma paniki. Jest cisza i właśnie w tej ciszy ludzie popełniają największe błędy, bo czekają na pewność, a pewność na rynku pojawia się dopiero wtedy, kiedy ruch już się wydarzył. Jeśli spojrzysz chłodno na wykresy, zobaczysz rzeczy, które są bardzo konkretne. Rynek przestał robić nowe dołki, pojawiły się wyższe poziomy, popyt zaczyna wracać. Nie ma już tej samej agresji sprzedaży. To nie jest rynek strachu, to nie jest rynek paniki. To jest rynek, który się stabilizuje, a stabilizacja to zawsze pierwszy krok do ruchu. Duzi gracze nie potrzebują potwierdzenia. Oni potrzebują momentu i ten moment zaczyna się właśnie teraz. Rynek nigdy nie daje jednego scenariusza. Zawsze daje kilka możliwości. Możemy zobaczyć wybicie w górę, kontynuację trendu, nowy impuls, ale równie dobrze możemy zobaczyć jeszcze jedną korektę. Krótkie straszenie, wyrzucenie słabych rąk, ale to nie zmienia najważniejszego. Fundament pozostaje ten sam. System nadal drukuje pieniądze. Inflacja nie znika. Wartość pieniądza spada. A aktywa takie jak Bitcoin i złoto pozostają odpowiedzią na ten problem. Dlatego nie chodzi o to, czy jutro będzie zielono czy czerwono. Chodzi o to, gdzie jesteś w długim terminie. I teraz wszystko sprowadza się do jednej rzeczy. Twojej decyzji. Czy będziesz czekał, aż wszystko stanie się oczywiste, czy przygotujesz się wcześniej? Bo prawda jest prosta. Większość ludzi zawsze reaguje za późno, a mniejszość przygotowuje się wcześniej. Bitcoin wraca do gry, złoto pokazuje siłę, kapitał zaczyna się przemieszczać, a portfel 33 daje ci plan, nie emocje, nie nadzieję, plan. I teraz pytanie nie brzmi, czy rynek urośnie, pytanie brzmi, czy ty będziesz w nim wtedy obecny. Jeśli chcesz zacząć działać, to najważniejsze jest mieć dostęp do rynku w każdej chwili. Ja korzystam z platformy BeanX, gdzie możesz kupić bitcoina, złoto i reagować od razu. Link masz w opisie, ale pamiętaj, to nie narzędzie robi wynik. To decyzja, którą podejmujesz. Jeśli jesteś częścią kryptofamilii i rozumiesz ten moment, napisz w komentarzu 33, bo to nie jest tylko liczba, to jest sposób myślenia. Witaj w kryptofamilii.